W tym filmie chciałbym pokazać, w jaki sposób możemy korzystać z narzędzia optymalizacji w Excelu, jakim jest dodatek Solver. Pierwsza sprawa, musimy włączyć dodatek Solver, ponieważ standardowo jest on w Excelu wyłączony. W tym celu na wstążce wybieramy plik, następnie opcje. W oknie dialogowym, które się tutaj pojawiło po lewej stronie, wybieramy dodatki. A następnie na samym dole widzimy dodatki programu Excel i obok przycisk Przejdź. Wciskamy ten przycisk i zaznaczamy dostępne dodatki. Zaznaczam dodatek Solver i klikamy na OK. Jeżeli teraz przejdziemy do wstążki Dane, to po prawej stronie pojawią się dodatki w sekcji Analiza i pojawia się tutaj przycisk Solver. Możliwości dodatku Solver omówimy sobie na przykładzie klasycznego problemu optymalizacji w transporcie. W tym celu przełączam się do arkusza Model i to, co tutaj widzimy, są to dane niezbędne do rozwiązania problemu transportowego. W górnej tabeli, która została nazwana jednostkowy koszt transportu, mamy 3 firmy produkcyjne Alfa, Beta, Gamma i 4 miasta, Szczecin, Poznań, Gorzów, Gdańsk, do których są dostarczane produkty. Wartości, które znajdują się w tej tabeli, to jednostkowy koszt transportu. Czyli możemy przyjąć, że żeby przetransportować jeden produkt z firmy Alfa do Szczecina, należy zapłacić 1,10 zł. Koszt transportu przykładowo z firmy Beta do Gorzowa wynosi 2,6 zł. I tak dalej, i tak dalej. Poniżej znajduje się proponowany model transportu, w którym należy obliczyć wartość produkcji w naszych 3 przedsiębiorstwach Alfa, Beta, Gamma, która ma zostać dostarczona do 4 miast, do Szczecina, do Poznania, do Gorzowa i do Gdańska, ale w taki sposób, aby spełnione były następujące warunki. Po pierwsze, maksymalna produkcja zakładów. Firma Alfa może wyprodukować maksymalnie 4,5 tysiąca produktów, firma Beta 2,5 tysiąca produktów i firma Gamma 5 tysięcy produktów. Drugi warunek dotyczy zapotrzebowania. Zbadano, że do Szczecina można dostarczyć 4300 produktów bądź więcej. Zapotrzebowanie w Poznaniu wynosi 2000, w Gorzowie 2800, a w Gdańsku 2900. Trzecim i najważniejszym elementem w naszym modelu optymalizującym problem transportowy jest całkowity koszt, który 3 firmy sumarycznie poniosą za dostarczenie określonej ilości produktów do 4 miast. Zanim przejdziemy do dodatku Solver, musimy nasz model uzupełnić o jakieś przykładowe dane, po to, żeby Solver miał na czym pracować, żeby mógł optymalizować ten problem. Przyjmijmy przykładowe dane w proponowanym modelu transportu. 1 produkt, 1. W tym miejscu musimy zsumować dostarczone produkty przez firmę Alfa. Równa się suma tych wartości i Enter. Następnie przekopiuję to w dół. Musimy także zsumować produkty dostarczone do określonych miast. Zaznaczę, skorzystam z autosumowania i przekopiuję dla pozostałych miast. Ostatni element, o którym należy powiedzieć, to nasze kryterium optymalizacji problemu transportowego. Jak Solver ma optymalizować, według czego ma optymalizować? W naszym przykładzie będziemy optymalizowali według całkowitego kosztu. A więc musimy policzyć koszt całkowity transportu wszystkich wyprodukowanych produktów przez 3 firmy do 4 miast. W tym celu moglibyśmy pomnożyć komórkę C7 przez komórkę C14, następnie komórkę C8 przez komórkę C15,
następnie komórkę C9 przez komórkę C16, dodać to do siebie, zrobić to analogicznie dla Poznania, Gorzowa i Gdańska. Byłaby to bardzo długa formuła, natomiast my skorzystamy z funkcji suma iloczynów, która umożliwia dodanie iloczynów dwóch tablic. Jaką postać ma ta funkcja? Równa się suma kropka iloczynów i w nawiasie zaznaczamy pierwszą tabelę, potem średnik i zaznaczamy drugą tabelę. Zamykamy nawias, Enter. Dla tych przykładowych danych, które są oczywiście nierzeczywiste, ten koszt całkowity wynosiłby 21 zł. Tak przygotowany arkusz jest podstawą do tego, aby uruchomić dodatek Solver. Klikamy na wstążce Dane i następnie wybieramy przycisk Solver. Pojawia się okno dialogowe z różnymi opcjami do wypełnienia. Pierwsza sprawa to ustaw cel. Naszym celem jest minimalizacja kosztu całkowitego, a koszt całkowity znajduje się w komórce B22. Stawiam kursor w tym polu i zaznaczam komórkę B22. Jak widać, przy pomocy solwera możemy optymalizować w taki sposób, że szukamy wartości minimalnych, wartości maksymalnych, albo szukamy wartości przyjmujących określony poziom. Drugi element, który musimy wskazać, to komórki zmieniane, a więc te komórki, które solver będzie mógł zmieniać, poszukując optymalnych wartości. W naszym przykładzie są to te komórki zaznaczone tutaj wszystkie na żółto, a więc komórki, w których Excel czy solver ma wyliczyć produkcję dla 3 firm i tą produkcję dostarczoną do 4 miast. Ale jak powiedzieliśmy, według określonych założeń. Musimy teraz dodać warunki, które powinny być spełnione, tak aby nasz problem został poprawnie rozwiązany. W tym celu wybieramy przycisk Dodaj i w tym miejscu będziemy dodawali warunki. Pierwszy warunek to suma dostarczonych produktów przez firmy musi być mniejsza, równa niż maksymalna produkcja. Znaczy, nie mogą dostarczyć więcej niż wyprodukują. Wciskamy przycisk Dodaj. Drugi warunek, suma dostarczonych produktów do 4 miast musi być większa bądź równa niż zapotrzebowanie na te miasta. Wciskamy przycisk OK i tak wygląda nasze okno dialogowe. Przypominam, komórka celu to koszt całkowity ustawiony na minimum i w końcu 2 ograniczenia. Z listy rozwijanej możemy wybrać dowolną metodę rozwiązywania tego problemu. My wybieramy LP Simplex. Pamiętamy, aby opcja ustaw wartości nieujemne dla zmiennych bez ograniczeń była włączona, dlatego iż nasz problem optymalizacyjny polega na poszukiwaniu wartości minimalnej. Gdyby ta opcja nie była włączona, Excel w oczywisty sposób poszukiwałby tego minimum, zamieniając wartości, przyjmując wartości ujemne. To nie miałoby sensu z naszego punktu widzenia. Wciskamy przycisk Rozwiąż. Pojawia się kolejne okno dialogowe. Zachowamy te wartości, które tutaj się znajdują, klikając na OK. To, co widzimy na ekranie, a konkretnie tutaj w tych komórkach zmienianych, które zostały zaznaczone na żółto, to jest wynik działania solwera. Dlaczego takie, a nie inne wartości? Moglibyśmy to przeanalizować, patrząc na jednostkowy koszt transportu. Widzimy, że Excel zmaksymalizował produkcję, która jest dostarczona do miast, w tych miejscach, w których jednostkowy koszt transportu jest najniższy. Dla Alfy i Szczecina jest 1,10 zł, tak samo dla Bety i Poznania, podobnie dla Gamy i Gdańska. I tutaj wartości
produkcji dostarczonej do miast są najwyższe po to, żeby całkowity koszt był zminimalizowany. Oprócz tego oczywiście muszą być przestrzegane dwa warunki, czyli ta maksymalna produkcja nie może zostać przekroczona, no i chcielibyśmy zawsze, aby zapotrzebowanie zostało wypełnione. Zwróćmy uwagę, że w niektórych miejscach Excel przyjął wartości 0, a więc na przykład firma Alfa nie dostarczy niczego do Poznania, nie dostarczy niczego do Gdańska, Beta nie dostarczy niczego do Szczecina i tak dalej, i tak dalej. Możemy do naszego modelu dodać kolejne założenie, kolejny warunek polegający na tym, że zawsze ta minimalna produkcja dla 3 firm, która zostanie dostarczona do 4 miast, musi kształtować się na jakimś poziomie, na przykład na poziomie 300. Wybieramy element Solver i dodajemy kolejny warunek. Dodaj. Nasze wartości muszą być większe, równe niż 300. Dodaj. I trzeci warunek został dodany. Wciskam przycisk rozwiąż. Zachowam rozwiązanie dodatku Solver poprzez wciśnięcie przycisku OK. I widzimy, jak zmienił się nasz wynik. Koszt całkowity wzrósł do 16 910, a to dlatego, że dodaliśmy warunek, aby ta dostarczona produkcja kształtowała się na minimalnym poziomie 300. Analogicznie Solver maksymalizuje transport tych produktów, dla których jednostkowy koszt transportu jest minimalny. Alfa do Szczecina, Beta do Poznania i Gamma do Gdańska. Na koniec należy dodać, że narzędzie Excela, jakim jest Solver, nie jest zbyt często wykorzystywane przez menadżerów w życiu codziennym. Po pierwsze, problemy optymalizacyjne są problemami bardzo trudnymi, dla których powstało wiele aplikacji i narzędzi optymalizacji, które są dużo bardziej rozbudowane niż Solver. No a po drugie, właśnie należy powiedzieć, że Solver raczej jest przeznaczony do rozwiązywania prostszych problemów optymalizacyjnych czy określonych zadań matematycznych.